Witajcie kochani, z tej strony Aleksander Karecki z Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Cieszę się, że jesteście z nami w kolejnym spotkaniu na żywo. Dzisiaj będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście na YouTubie kanale, w komentarzach, drogą mailową lub telefoniczną. No, jednak zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie, że zdrowie to nie jest jednorazowy zryw. To styl życia, w którym w naszym środowisku, tutaj w naszym ośrodku możemy codziennie odnawiać Wasz organizm, ma potężne siły do samoleczenia, jeżeli tylko damy mu odpowiednie do tego narzędzia. Ważna jest sprawa. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście subskrypcji na nasz kanał, wciśnijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie, bo będziecie wtedy z nami na bieżąco jak najbardziej i wtedy będziemy mogli Wam tutaj więcej informacji przesyłać. Będziecie mogli zadawać komentarze, zadawajcie swoje pytania w komentarzach teraz, na żywo lub po transmisji jak najbardziej można również. Zbieram te wszystkie Wasze pytania co tydzień i później najciekawsze, tutaj wszystkie zgrupowane te pytania możemy odpowiedzieć na bieżąco. A skoro o tym mowa, widzimy się na kolejnym spotkaniu w kolejną środę o godzinie 13. Przygotowałem dzisiaj dla Was tutaj wiele odpowiedzi na Wasze pytania i one są naprawdę bardzo interesujące. Zachęcam zostać do końca, żeby dowiedzieć się coś więcej na temat swojego zdrowia. Myślę, że każdemu wyjaśni to w przyszłości, bo mamy znajome, rodziny i inne osoby, które pewne dolegliwości mogą dokuczyć i nie wiedzą, co z tym tak naprawdę zrobić. Więc mamy tutaj pierwsze pytanie. To jest na temat oczyszczania wątroby. Czy często zabiegi są bezpieczne? I tutaj pytanie dotyczy nas oczyszczania wątroby, czyli to jest cudowne uzdrowienie, czy to tylko ukryte ryzyko? Pytanie jest od Marcina i ogólnie tak naprawdę to jest najczęstsze pytanie tak naprawdę, ponieważ oczyszczanie wątroby w naszym ośrodku wykonujemy praktycznie co tydzień. I tutaj pan Marcin pytał się, czy 40 razy na oczyszczanie wątroby olejem z cytryną czuje się świetnie, ale w internecie straszą go, że to jest niszczy wątrobę i może ma skutki uboczne. Jakie jest nasze na ten temat zdania? Więc panie Marcinie, ja bardzo gratuluję Pana determinacji. 40 razy oczyścić wątrobę to naprawdę świetny wynik takiego dobrego weterana zdrowia swojego. Prawda leży po środku. Samo oczyszczanie wątroby według naszej metody Chareckiego jest potężnym narzędziem wyrzucające załogi z żółci. Jednak robienie tego zbyt często lub bez odpowiedniej regeneracji mineralnej może doprowadzić do wyłojenia organizmu, utraty elektrolitów i nadmiernego obciążenia woreczka żółciowego. Jeżeli czuje się Pan świetnie, to znak, że Pana ciało dobrze znosi to, ale zachęcam do wydłużenia przerw między zabiegami, nie robić tego za często, na przykład zdrowy człowiek raz na miesiąc, raz na 2 miesiące w zupełności wystarczające, żeby przeprowadzić swoje oczyszczanie, żeby się pozbyć tych wszystkich załogów i toksyn. Wiele osób z tak zwanych najczęściej grupy pytań pytają zawsze zaczynają od łagodnych metod i nie od drastycznych tak naprawdę płukania. Najlepiej zacząć od małego, żeby stopniowo przychodzić do poważniejszych tak naprawdę już metod, ponieważ nasz organizm nie zawsze do tego przygotowany. W domu dodatkowo, jeżeli ktoś chciałby zacząć takie procesy oczyszczania, zacznijmy od picia ciepłej wody z cytryną natrzo. To najprostszy codzienny prysznic dla wątroby i dróg żółciowych. Picie oleju z ostropestu, herbatki ziołowe, profilaktyczne, które my stosujemy od wielu lat. To jest naprawdę delikatna stymulacja produkcji żółci i chronią komórki wątroby przed gwałtownymi skurczami. Ja również zachęcam oczywiście, jeżeli chcecie oczyścić wątrobę, jelita bezpiecznie pod kątem naszych tutaj moich ekspertów i z najlepszą efektywnością, przyjeżdżajcie do nas do Akademii Medycyny Regeneracyjnej, poprowadzimy za rękę, zadbamy o to, żeby ten detoks był głęboki, a całkowicie również i bezpieczny w naszych warunkach. Nerki, wątrobę, jelita jak najbardziej możemy naprawić na różne naturalne sposoby. My mieliśmy tutaj takie sytuacje, gdzie pan skutecznym detoksem woreczka żółciowego wydalił spory kamień, umył go, osuszył, włożył do małego wielorowego takiego pudełeczka po pierścionku i pokazywał każdemu na śniadaniu i okazywał, patrzcie, jakie ma perełkę. Naprawdę, my się cieszymy z takich osób, którzy mają satysfakcję z tego. Ludzie naprawdę się cieszą, kiedy mają owocne oczyszczanie wątroby i to nasze też tak naprawdę sukcesy z Wami. My się cieszymy tylko i wyłącznie, że
takie efekty mogą ludzie uzyskać nie tylko oczywiście w naszym ośrodku, ale również w domowych warunkach. Zachęcam próbować dbać o siebie w ten sposób. Drugie pytanie mamy na temat spuchnięcia stawów, nadwagi i powracająca łuszczyca. I to jest pytanie od Rega 315 i pani Anny, czyli tutaj mamy spuchnięte stawy, nadwaga, przywracająca łuszczyca i proszę Państwa, no, spuchnięte kostki z zewnętrznej strony, na przykład przy kostce, ból przy schorzeniu, reumatoidalne zapalenie stawów, tak naprawdę czy również to wina jest cukrzycy, wagi. Tutaj również pani Anna pyta się o odchudzanie, stoi na miejscu, że łuszczyca wraca jak bumerang. No proszę Państwa, to nie samo z siebie się wszystko wzięło. Musimy rozumieć, że nasz organizm po prostu jest już zaszlakowany toksynami. Wasze problemy mają wspólny mianownik przy tym problemie, który wspomniałem. To jest przewlekły stan zapalny i zablokowany metabolizm. Ten worek za kostką prawdopodobniej to jest zastój limfatyczny i nagromadzone płyny miazowe. Często one jak najbardziej występują przy wysokim poziomie insuliny, czyli u nas w kostkach dolnych system limfatyczny niestety nie jest na tyle zdolny, żeby się pozbyć po prostu tych wszystkich problemów naraz. Łuszczyca z kolei to sygnał z jelit i przeciążenie tej wątroby. Zatrzymanie wagi to obrona organizmu. Ciało, które jest w stresie, czy toksycznym, czy emocjonalnym, nie odda tłuszczu. W domu jak najbardziej możecie całkowicie zeliminować sztuczne cukry, przynajmniej przez 30 dni. Zobaczycie, jak błyskawicznie schodzą obrzęki wodne i zmniejszają się stany zapalne. Oczywiście ruch jak najbardziej też jest wskazany, żeby udrożnić troszeczkę nasz system limfatyczny, żeby on łatwiej mógł to wszystko wyrzucić. Można zrobić kąpiele, na przykład w soli Epsom, to jest siarczan magnezu, który magnez i siarka wchłaniają się przez skórę, ściągają opuchliznę z kostek i odżywiają nasze tkanki. A okłady z unikalnej naszej borowiny na te miejsca z problemami świetnie działają, żeby odżywić i jeszcze szybciej tak naprawdę usunąć te problemy. Sterydy, które tak naprawdę kortyzol dają ulgę na chwilę, ale potem problem powraca. W naszej akademii uruchamiamy system limfatyczny oraz wykonujemy głębokie masaże trzewne. Przyjeżdżajcie do nas, zobaczycie, jak twardy reset metabolizmu możemy dla Państwa wykonać i jak te efekty mogą tak naprawdę fenomenalnie po prostu usunąć się, tak? Tutaj kolejne pytanie mamy na temat ekstremalne posty, czy post 36-12 jest zdrowy. No, proszę Państwa, czy ekstremalny post, autofagia na tak zwanych sterydach? Tutaj pyta się na temat pani Brigita 2390 i co sądzimy na temat autofagii? Post przerywany 36/12, skutki uboczne dłuższą metę. Pani Brigita, autofagia to tak naprawdę samotrawienie uszkodzonych komórek przez organizm. To genialne zjawisko. Jednak rytm 36 postu i 12 jedzenia na dłuższą metę to metoda dla sportowców ekstremalnych, a nie dla przeciętnego człowieka. Długofalowe można doprowadzić do wyczerpania nadnerczy, zaburzenia hormonalne tarczycy i utraty masy mięśniowej. Naturalne leczenie to równowaga, a nie ekstremum. W domowych warunkach możemy wiele rzeczy sami zdziałać jak najbardziej i to może być klasyczne okno żywieniowe, gdzie mamy 16-8. Czyli zapewniamy wtedy korzyści z autofagii. 16 godzin postu, czyli od 18 do godziny 10 rano na przykład mamy przerwę, nie wprowadzając organizm w stan zagrożenia życia. Tak? Picie na przykład rosołów kolagenowych podczas okna żywieniowego to jest regeneracja śluzówki jelit i odżywiania stawów. To jest świetna rzecz, która wspomaga nasz organizm. I jak najbardziej przypominam, bardzo kluczowym, jeżeli chodzi o regenerację i autofagię tak zwaną, również jest sen, czyli sen przed 22:30 to jest najlepsza, najgłębsza regeneracja i najskuteczniejszy detoks zachodzący w pierwszej połowie nocy. Sam stosuję 1 dzień postu autofagii i jest to poniedziałek, kiedy nie jestem tak naprawdę przebodźcowany tymi posiłkami. Moje jelita w tym przypadku odpoczywają. Ja nie jem w tym przypadku w jednym dniu stałych posiłków, a piję tylko herbatki ziołowe, soki, wodę. Polecam spróbować. Naprawdę świetna metoda, gdzie nie musimy tak naprawdę
przejadać się. Zachęcam spróbować, żeby jednak dać temu organizmowi troszeczkę odpoczynku, ponieważ mamy naprawdę świetną autoregulację, samoregenerację naszego organizmu, tylko musimy dać mu na to chwilę, żeby to faktycznie zadziałało. Jednak jeżeli mamy z tym problem i nie możemy sobie z tym poradzić, mamy na przykład dużo problemów, że ciągnie nas na słodki, nie możemy przetrwać bez jednego dnia bez posiłku, no to tutaj wiadoma sprawa, pasożyty, toksyny, wszystko to trzeba z siebie wyrzucić. Mieliśmy takiego jednego pana, który na forach uczył innych, jak pościć przez 40 dni, ale załapaliśmy go o 2 w nocy, jak w kuchni, podjadał resztki owsianki z garnka, żeby po prostu mówię, że jego czakra postanowiło, nagle zażądało węglowodanów. Więc no nie zawsze ludzie, którzy sami to polecają, stosują. Ja oczywiście na siebie zachęcam cokolwiek przetestować i my tak samo w ośrodku wykonujemy, że najpierw na sobie testujemy, a później polecamy innym i sprawdzamy, czy to faktycznie na tyle jest bardziej efektywnie. I to właśnie widzimy, że to może jak najbardziej Państwu pomóc. Kolejne pytanie mamy na temat zapalenia dziąseł w ciąży, gdy standardowe metody już zawodzą. I tutaj pytanie na temat zapalenia dziąseł w czwartym miesiącu ciąży i borowina tutaj nie pomaga. No tutaj pytanie to jest od pani Anny, która kobieta jest, no, nie jest w stanie sobie z tym poradzić i to jest zrozumiałe, ponieważ nie może przyjmować ani antybiotyków, ani innych rzeczy, żeby nie zaszkodzić swojemu przyszłemu dziecku. Tak? I proszę panią, pani Anno, w ciąży organizm kobieta przychodzi potężną burzę hormonalną. Ciążowe zapalenie dziąseł bardzo często to jest przypadłość tak naprawdę. Zwiększony poziom progesteru sprawia, że dziąsła są bardzo ukrwione i rozpuchnięte, wrażliwych tak naprawdę na bakterie. Borowina to wspaniały środek przeciwzapalny, ale w jamie ustnej przy aktywnym krwieniu i zmianach hormonalnych może być po prostu zbyt drażniące lub trudne do utrzymania. Musimy działać łagodniej albo również też tak naprawdę skuteczniej. W domowych warunkach jest taka naturalna metoda, na przykład ssanie oleju kokosowego. I rano przez 10 minut siemy olej w ustach, a następnie wypłukujemy. To potężna, naturalna metoda, jest antybakteryjna i łagodząca stany zapalne dziąseł. Dodatkowo zastosować jak najbardziej propolis do pryskania na te miejsce, gdzie mamy problemy, jeżeli chodzi o dziąsła, zęby. Bardzo dobrze neutralizuje właśnie różne patogeny, wirusy i inne dolegliwości. Ale borowinę nadal polecam, żeby systematycznie stosować, bo ona również ma swoje inne właściwości, sole, minerały, które świetnie oddziałują na nasze dziąsła, zęby. Tak naprawdę również można zastosować pastę z goździkami lub same goździki do ssania. Goździki to naturalny środek znieczulający i antyseptyczny. Można rzucić całe goździka lub dodać go normalnie, kropelki jakieś na przykład z olejku goździkowego delikatnie do pasty, do zębów i żeby sobie poszczotkować. Naprawdę świetnie to działa. Jeden pacjent u nas w trakcie okładania czarnej borowiny postanowił pójść do łazienki, przez korytarz. Po drodze wpadł na obcą osobę, który kurier miał paczkę dostarczyć i niestety kurier teraz już się boi wejść do środka, bo zobaczył czarnego murzyna, czarny od głowy do stóp wysmarowany jak najbardziej borowiną i teraz paczki nam zostawia niestety pod bramą. No ale to jest taka ciekawostka, że ludzie niestety nie zawsze przygotowani na tą reakcję pierwszego kontaktu wzrokowego. Kolejne pytanie mamy. Jak wyleczyć gronkowca złocistego? To jest niestety bardzo popularny temat. Niestety często u nas w szpitalach ludzi zarażane są gronkowcem złocistego, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. No i tutaj to jest pytanie, często drąży u nas niestety medycyna ma tylko antybiotykoterapię, która nie zawsze jest skuteczna. Więc gronkowiec złocisty to niezwykle sprytna bakteria, która potrafi żyć w naszej skórze, czy na przykład w nosie, nie dając żadnych objawów. Ona atakuje dopiero wtedy, gdy nasza odporność drastycznie spada w dół. Tak naprawdę antybiotykoterapia często działa tylko na chwilę, a przy okazji niszczy naszą florę bakteryjną w jelitach, co prowadzi do błędnego koła. Kluczem nie jest tylko zabicie gronkowca, ale również stworzenie w organizmie środowiska,
w którym on nie przetrwa po prostu. I to jest bardzo ważne. Co możemy w domowych warunkach zrobić? To jest kuracja na przykład olejkiem z oregano na przykład. To jest jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Należy go stosować w dobrej jakości olejek, który możemy zawsze go rozcieńczyć w oliwie lub na przykład, który niszczy biofilm bakterii gronkowca. Również możemy stosować płukanie lub przymywanie srebrem koloidalnym. Srebro jak najbardziej niszczy patogeny na poziomie komórkowym. Świetnie się sprawdza się przy przymywaniu tych zmian skórnych wywołanych gronkowcem, a następnie po przemyciu tym srebrem koloidalnym zachęcam stosować borowiny w celu dostarczenia niezbędnych witamin i minerałów. Odbudowanie również trzeba odbudować nam jak najbardziej bakterie jelitowe, które w 80% nasza odporność mieści się u nas w środku w brzuchu, czyli tutaj mamy w jelitach naszą odporność, która jest według medycyny chińskiej jest jednym z naszych kluczowych miejsc, gdzie kumuluje się u nas około 2 kg tutaj dobrych bakterii, które odpowiedzialne za naszą odporność. I codzienna porcja dobrej jakości kiszonych, na przykład sok na przykład z kapusty, sok z buraków, to podstawa tak naprawdę, żeby wojsko obronne naszego organizmu miało się czym tak naprawdę posilić, żeby obronić nasz cały organizm. Czyli tutaj mamy tak zwaną bombę, naszą powiedzmy, która jest armia, która może nam pomóc i ona powinna być dobrze dożywiona od środka, żeby nasz organizm miał możliwość atakować wszystkie różne wirusy, patogeny i inne niezapraszane nasze gości. Z przewlekłymi infekcjami bakteryjnymi walczymy tak naprawdę w ośrodku kompleksowo. My stosujemy zaawansowane kuracje ziołowe, oczyszczanie organizmu z toksyn i regenerację systemu odpornościowego. Jeżeli od lat zmagacie się z gronkowcem, to wejdźcie na naszą stronę medycynaludowa.com i zarezerwujcie swój turnus, zrobimy z nim porządek ośrodka. I tutaj niestety pobyt musi być dłuższy, około nawet miesiąca, ponieważ naprawdę temat jest bardzo poważny i bardzo zaawansowany. Nie da się tego pozbyć jedną tabletką, antybiotykiem, które niestety, jak już wiecie, że nie działa. Kolejne pytanie mamy tutaj, jak pomóc sobie z astmą. Też jest bardzo poważny temat, ale jeszcze bym to zobrazował, że problemy z astmą, tak samo jak pyłkami wiosennymi lub innymi nietolerancjami, tutaj akurat pyta pan Marcin, jak można pomóc sobie z astmą. Panie Marcinie, astma to przewlekły stan zapalny dróg oddechowych, który prowadzi do ich skurczu. Z punktu widzenia medycyny ludowej i naturoterapii astma często ma swoje korzenie w jelitach, czyli wracamy znowu do tematu bardzo ważnego, czyli patrzymy tu, mamy jelita, gdzie tak naprawdę są często nietolerancje pokarmowe, albo biegunki, albo wzdęcia, albo jakaś zgaga tam i inne rzeczy, czyli nie mamy dobrej bakterii. Czyli tak naprawdę również może być zniszczona nasza wątroba, które nawet nierozpoznawanych zakażeniach pasożytniczych, które też mogą towarzyszyć nie tylko wątrobie pasożytnej, w naszym całym ciele mogą występować i one również są bardzo poważnym tematem i bardzo tak naprawdę poważnym, jak najbardziej ważnym tematem, który warto zrobić sobie przeciwpasożytniczą terapię, gdzie na przykład glista ludzka ona jest również, ma cykl płucny, które naprawdę może być obecne, które może nam przeszkadzać. W domu co możemy zrobić? Koniecznie zrobić trzeba terapię przeciwpasożytniczą. W domu możemy to zrobić ziołami. Wrotycz, piołun, goździki. Są gotowe mieszanki, możemy pójść do lasu, nazbierać sobie, wysuszyć. Możemy zrobić sobie herbatki, możemy sobie zrobić ziółka do spożycia. Polecam, to najbardziej skuteczny zioło w zlikwidowaniu pasożytów. Możemy zrobić inhalację, na przykład z soli kłodawskiej, naturalne, nieoczyszczona, sól nawilża nasze drogi oddechowe, działają przeciwzapalnie. Jak najbardziej polecam trening oddechowy. Metodą na przykład jest taka butejko, czyli astmatycy często przewentylowują płuca. Uczą się tak naprawdę powolnego, płytkiego oddechu przez nos. Naturalnie podnosimy poziom dwutlenku węgla we krwi, co tak naprawdę rozkurcza nasze oskrzele. Przyjazd do naszego ośrodku w Akademii
to szansa na głębokie oczyszczanie dróg oddechowych. Stosujemy masaże, uwalniamy jak najbardziej klatkę piersiową, stawiamy bańki chińskie, które genialnie wyciągają stany zapalne z płuc. Dlaczego bańki w domu chińskie nie postawić profilaktycznie? Ja to pytam zawsze ludzi, którzy mówią, no mamy gorączkę, no to bańki chińskie stawiamy. Jak my najbardziej tutaj również na przykład na temat soli wykorzystujemy w naszym ośrodku grotę solną, stężeń solankową, który jest utworzony, jest mikroklimat, który jest bardzo dużej koncentracji soli minerałów, które odpowiednio wpływają na nie tylko naszą inhalację, ale również na naszą całą skórę, a skóra to też nasz organ, który potrafi wchłaniać i wydalać. Więc tutaj to jest kluczowe, żeby przeprowadzić to jeszcze szybciej i jeszcze efektywniej. Więc i na koniec oczywiście w naszym ośrodku koniecznie przeprowadzamy terapię przeciwpośredniczą, ziołami, lekami lub również różne szampony, żele stosujemy, żeby kompleksowo do tego podejść i efektywnie pozbyć się problemu. Dajcie swoim płucom odetchnąć i odwiedźcie nas tak naprawdę. Byłoby świetne dla na pewno tego problemu. Kolejne pytanie to jest suchość skóry i nawracająca łuszczyca. No, to jest dosyć częsty temat, mieliśmy to nawet w poprzednich nagraniach. Suchość skóry i nawracająca łuszczyca. Tutaj pytanie od pani Anny z czatu tutaj naszego. Jaka jest przyczyna suchej skóry? Łuszczyca trochę się pojawia i za chwilę znowu wraca, czyli sucha skóra, nawracająca łuszczyca, jak z tym sobie poradzić? No i trzeba tu podkreślić, że skóra to nasza trzecia nerka, to największy organ w naszym tak naprawdę ciele. Proszę spojrzeć, my jesteśmy, całe ciało, nasza skóra jest owinięte, osłania to nas przed czynnikami zewnętrznymi. I kiedy wątroba, nerki i jelita, czyli wątroba, nerki akurat schowane i tutaj mamy jelita, to one są zapchane toksynami, organizm próbuje wyrzucić śmieci przez skórę. Taka jest nasza automatyka naszego organizmu. To jest celowe pozbycie, musi to zrobić, żeby wyrzucić, bo inaczej by po prostu się sam zatruł. Stąd się biorą różne egzemy, skrajne suchości naszej skóry, nawracająca łuszczyca. A łuszczyca to jest dodatkowo ma silne podłoże autoimmunologiczne i stresowe. Jeżeli smarujemy ją tylko wierzchnią sterydami, to tak jakbyśmy po prostu smarowali grzybami na świeżą farbę, problem tak naprawdę wyjdzie za chwilę, czyli tak naprawdę my tylko maskujemy problem, ale problem nie jest na zewnątrz, problem jest w środku. I to warto pamiętać, że skóra nie jest winowajcą. Co możemy w domu zrobić? W domu możemy zrobić kąpiele z dodatkiem krochmalu lub płatkami owsianymi. Zamiast chemicznych żeli, na przykład pod prysznic, które niszczą naszą lipidowość skóry, zróbcie kąpiel łagodzącą. Niesamowicie koje suchą skórę, swędzącą skórę i jak najbardziej łuski łuszczycowe. Możemy również uderzyć dawką omega-3, witaminą A plus E na przykład. Skóra wtedy od środka, od wewnątrz nawilżana jest. Jak najbardziej polecam dobrej jakości olej ze stropestu popić, które bez dobrych tłuszczów w diecie skóra zawsze będzie sucha jak ten pergamin. Jak najbardziej zachęcam naturalne natłuszczanie. Zamiast drogiejnych balsamów zastosować borowinę, która ma unikalne odbudowę może naszą zewnętrzną barierę ochronną naskórka, tak? Czyli chodzi o to, żeby nasmarujemy ją, tak? Nasza skóra to wchłonie. Możemy oczywiście zastosować jeszcze sól, posypać i trochę popielęgować, żeby delikatnie podrażnić tą skórę, żeby ona bardziej wchłonęła i jeszcze wtedy będzie lepszy efekt tak naprawdę, żeby odżywić skórę od zewnątrz i naprawić problem od wewnątrz. Tak? Te sole, minerały będą pomagały nam, naszemu organizmowi wyprowadzić po prostu te wszystkie toksyny. A w Akademii Medycyny Regeneracyjnej mamy fenomenalne efekty z pracą łuszczycową. Stosujemy terapie likwidujące stany zapalne organizmu oraz pełny detoks wątrobowy. I po przejściu takiego detoksu świetne są naprawdę efekty. Jak przyjedzie ktoś do nas w tej kwestii, to wtedy zobaczy, że możemy od wewnątrz, najpierw musimy, jak to w domu, najpierw musimy wyrzucić wszystkie śmiecie, a dopiero zacząć malować ściany. I tak samo tutaj, dopóki nie oczyścimy od wewnątrz, to skóra niestety nie będzie piękna, gładka i błyszcząca, jakbyśmy chcieli. Więc na to warto oczywiście zwrócić uwagę.
Kolejne pytanie mamy na temat, jak naturalnie suplementować magnez. No i takie pytanie dosyć często też ludzie pytają, ponieważ no niestety często ludzie mają skurcze, problemy zdrowotne w starszym wieku. Zobaczcie, młodzież tak naprawdę rzadko kiedy ma problemy z magnezem. Więc jakie naturalne sposoby suplementowania magnezu? To jest pytanie tutaj z czatu. To jest świetne pytanie, ponieważ magnez to pierwiastek życia, który odpowiada za ponad 300 procesów w naszym ciele. Niestety, popularne tabletki z apteki często wchłaniają się zaledwie w kilku procentach. Oni potrafią mocno podrażnić nasz żołądek. Dlaczego? Bo często ten żołądek i jelita źle funkcjonują po prostu w naszym organizmie, czyli nie są w stanie przetrawić, mogą być to winy jak najbardziej złej flory bakteryjnej lub innych problemów, więc najlepszy naturalny tak naprawdę do wchłaniania magnezu omijać układ pokarmowy i prowadzi to przez naszą skórę. Ciekawe, nie? Kto Państwu lekarz powie, lepiej tabletkę zażyć, czy coś przez skórę sobie dostarczyć? Lepiej tabletkę zażyć, bo jest łatwiej po prostu, tak? Więc tutaj w domowych warunkach co możemy zrobić? Możemy zrobić kąpiele soli Epsom, to jest siarczane magnezu, tak jak już wcześniej w pytaniu tutaj w jednym wspominaliśmy. To jest tak pół szklanki soli Epsom do miski z ciepłą wodą i moczymy na przykład stopy przez 20 minut. Oglądając na przykład telewizję albo czytając jakąś książkę. Magnez świetnie relaksuje mięśnie i ułatwia zasypianie, więc zachęcam jak najbardziej. Można sobie zrobić wannową kąpiel z solią Epsom, solą kłodawską na przykład z dodatkiem. Świetnie to na nas wpływa. Dieta bogata w magnez wprowadza jak najbardziej codziennego jadłospisu. To są pestki dyni, surowe kakao, jak najbardziej kaszę gryczaną. Jest na przykład migdały. To są rzeczy, które zawierają większe ilości magnezu. Można to sobie dodać do spożywania jedzenia, tak? A ja serdecznie Państwa zapraszam, jeżeli ktoś ma ciągłe skurcze, bezsenność, chroniczne zmęczenie, to niemal na pewno potężne braki minerałów. W naszych turnusach, które na naszej stronie medycynaludowa.com możemy reanimować taki organizm za pomocą peelingów borowinowych na całe ciało, które trwają nawet do 2 godzin. Czyli 2 godziny człowiek leży nasmarowany najlepszą borowiną unikalną, która ma świetne właściwości lecznicze, dużo minerałów, witamin. I również oczywiście stosujemy kąpiele również lecznicze, tutaj jest hydromasaż, który świetnie jeszcze jak igiełeczką wciska nam te wszystkie witaminy, minerały przez wodę, przez ciśnienie. Więc jak najbardziej u nas można postawić się na nogi przy takim problemie również. Kolejne pytanie, które tutaj mamy, to jest najczęstszym pytaniem w naszym tutaj ośrodku. Zaczynają się, od czego zacząć naturalne leczenie. I to jest naprawdę dużo ludzi dzwoni, mówi, że nie wie od czego zacząć, pomimo że mamy kanał w YouTubie, mamy książki napisane, mamy tutaj na miejscu wiedzę praktyczną, którą możemy sobie doświadczyć, więc tak naprawdę komu wierzyć, jak uruchomić nerki, od czego tak naprawdę zacząć jakikolwiek detoks, no bo ludzie często nam mówią, no to przecież można kupić jedną mieszankę ziołową albo na przykład jakieś suplementy, które tak naprawdę nam to wszystko zrobią. No proszę Państwa, no zgadza się, jest jedno, że informacji mamy naprawdę bardzo dużo, nie tylko u nas, ale w internecie również, ale żeby przestać tak naprawdę przeszkadzać naszemu organizmowi, powinniśmy to zrobić w pierwszej kolejności, ponieważ wrzucić przetworzone jedzenie, odstawić stres, zacząć pić czystą wodę, zadbać o kręgosłup. Nerki czy wątrobę nie naprawimy w tydzień, jeżeli psuliśmy je przez 20 lat, więc nie zawsze któraś metoda, którą weźmiemy sobie, na przykład suplementy przez kilka dni postosujemy i już oczekujemy, że to zadziała. Niestety tak się nie odbywa. Dlaczego tak my jesteśmy nauczeni? Ponieważ lekarze, którzy dają nam tabletkę szczęścia, nazwijmy to, przeciwbólową, ona ma natychmiast zadziałać za pół godziny i nie ma objawów, ale przyczyna jest dalej w środku. Ona czeka znowu na uruchomienie problemu, sygnalizowanie do naszego tutaj mózgu, że jest problem. Czy to może być ból, to może być problemy skórne, to mogą być stany zapalne, to mogą być inne. Jeżeli czujecie się zagubieni w tak naprawdę całej tej informacji w internecie, porad, gdzie mamy oczywiście YouTube, wiele filmów utworzonych, mamy książki tutaj też dostępne, napisane, mamy produkty, które można stosować, na których my również bazujemy,
w naszym ośrodku jest sklep internetowy, gdzie też można część rzeczy zakupić. To możecie skorzystać, przyjechać do nas do Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Ułożymy Wam wszystko w głowie. Pokażemy Wam jak krok po kroku, jak żyć, jak jeść, jak oddychać. Zrobimy zaawansowane zabiegi, ociągniemy toksyny i dosłownie nauczymy Was, jak obsługiwać swoje ciało na nowo. Wejdźcie na naszą stronę medycynaludowa.com, sprawdźcie nasze turnusy i zarezerwujcie swoje miejsce. To najlepsza inwestycja, jaką możecie dla siebie zrobić. To jest inwestycja na przyszłość, na zdrowe życie w przyszłości. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność i wspaniałe pytania. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, klikając na łapkę w górę i pamiętajcie o napisaniu komentarza pod filmem, który odpowiemy w następnym nagraniu, następną środę o godzinie 13. Tematy poruszymy te, które właśnie do nas będziecie zadawać.